Cześć moi drodzy, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Wojownicy chaosu. Omówimy sobie frakcje, jak grać tą frakcją, jak budować armię. Omówimy też wszystkich bohaterów, jakby lordów tych frakcji, gdzie zaczynają, czy mają łatwiej, czy mają ciężej. Więc przejdźmy po kolei, nie marnując twojego czasu. Jeśli chodzi o wojowników chaosu, mają oni coś takiego jak dusze, no wiadomo, standardowo dochód. Jest coś takiego jak oko bogów, więc przejdźmy może po kolei. Jeśli chodzi o duszę, duszę otrzymujemy po prostu za walkę i to jest dosyć fajne, bo to daje nam różne jakieś bonusy. Jeśli chodzi o bonusy, musimy przejść sobie do darów chaosu, czyli tutaj. Tu możemy sobie odblokować konkretne te miejsca darów, jak odblokujemy konkretne rzeczy w drzewku umiejętności. Ja akurat mam tutaj mało odblokowane, ale gdzieś się bardziej na tym nie skupiałem na tym odblokowywaniu, tylko gdzieś zwracałem uwagę jednak na armię. Co możemy mieć z tych darów? Jeśli usuniesz przykładowo jakiś dar, który już nałożyłeś, no to musisz potem czekać jedną turę, aż to się tutaj zreusuje. No tutaj nawet masz pokazane co i jak. Więc przykładowo usuńmy jakiś dar. Automatycznie mamy okno. Na niektórych darach, z tego co widać, nie trzeba jakby czekać tury, można sobie automatycznie coś wybrać. Tu mamy utrzymanie tak naprawdę ile dusz na przykład co turę bierze nam, a tutaj mamy koszt taki jakby jednorazowo automatycznego wykupienia. I możemy tu na przykład otrzymywać jednostki, zdobywanie expa przez lordów, tutaj też mamy jednostki, tutaj mamy też kolejne jednostki, więc to jest bardzo fajna opcja, żeby sobie po prostu ustalać, co sobie chcemy tam dodawać. O co chodzi jeszcze ze wcielaniem tego wszystkiego? Mamy tu tak naprawdę 4 ścieżki. Jest tak naprawdę Korn, Tenerz, jest Slanesh i jest po prostu Nurgle, nasz ulubiony. Więc to są takie rzeczy, że możemy sobie w technologiach, jak sobie przejdziemy, wybrać na przykład błogosławieństwo Solanesha, właśnie Tenesha, tak samo błogosławieństwo Korna i Nurgla i wtedy automatycznie dostajemy na przykład więcej jakby limitów aktywnych darów dla na przykład tutaj mamy napisane limit aktywnych darów plus 1 dla darów Tenesha. Tak samo do Slanesha, tak samo Korn i Nurgl. Więc na tej zasadzie to tak działa. Jak już jesteśmy przy drzewku technologicznym, to możemy troszkę omówić drzewko technologiczne. Jeśli chodzi o armię w Wojownikach Chaosu, oni działają na tej zasadzie, że rekrutują gdzieś tam jedno z tych gorszych i oni sobie ulepszają jakby bandę. Ale na tym przejdziemy później, jak będziemy omawiać jednostki, to mówimy tak na szybko troszkę te drzewko technologiczne, warto sobie zawsze samemu wszystko fajnie na początku poczytać i gdzieś tam zdecydować. Jeśli chodzi o drzewko technologiczne, wydaje mi się, że najlepiej po prostu i tak jest iść w górę, w dół i pobrać sobie te poboczne rzeczy, jakby nie przechodząc do tych głównych jakichś Slanesha czy tam Tenesha, tylko po prostu wybrać jakby ten okrąg tutaj, tak? Dlaczego? Bo tutaj na przykład mamy coś takiego jak ulepszenie bandy, czyli koszt bandy jest tańszy. Tak samo pancerz dla jednostek rycerzy chaosu, no dla wszystkich prawie rycerzy czempionów to jest bardzo dużo jednostek, na których się w większości będziesz opierał, czy tam opierała, jeśli chodzi o grę. Tak samo właśnie jakieś na przykład coś takiego czas budowy dla wszystkich budynków. Oni mają taką zasadę, że trochę te budynki się zawsze budują, więc no trochę to jednak zajmuje, więc trzeba to jak najszybciej przyspieszać, no bo nie mają za bardzo czasu. Tak samo jest limit aktywnych darów, tak samo tutaj mamy też limit aktywnych darów, więc no to są bardzo ważne rzeczy. Tak samo następujące jednostki otrzymują premię za tę technologię, czyli na przykład ci otrzymują premię, a tak jak mówiłem, no to są jednostki, które gdzieś najczęściej się utrzymuje. Na przykład ten piekielny marsz jest bardzo fajny, bo daje ci 5% zasięgu na ruchu, a czy na mapie, plus jeszcze 50 minus procent wsparcia. No a często się zdarzy, że będziesz mieć jedną mocną armię, a będą na przykład 2-3 armie, więc wtedy masz szansę szybciej rozwalić te armię, niż dojdą posiłki. Więc wydaje mi się, że o technologii tyle. W technologii najważniejsze co pamiętać, to tak naprawdę wybrać sobie ten środek, potem sobie wybrać jakieś te ścieżki. Przy tych ścieżkach jeszcze taki plus, że tutaj dostajesz coś takiego pula werbunku darowanych jednostek i tutaj masz na przykład te dwie jednostki, tutaj masz też inne jednostki, tak samo jest tutaj, tutaj i tak samo jest tutaj. Więc też możesz sobie na przykład wybrać pod tym względem, na przykład te neszowe jednostki są dosyć fajne, bo tu są strzelające. Jeśli chodzi o armię chaosu, oni nie za bardzo strzelców nie mają, więc to też może dać ci jakąś przewagę. Ja ogólnie wybrałem tak naprawdę Archona, trzech wybrańca. To jest wydaje mi się dosyć fajna frakcja, tak samo jakiś Belakor, ale to potem jeszcze omówimy. Z tego względu, że na przykład zastęp Apokalipsy tutaj ma większą ochronę, ma więcej tych wasali. Oni działają na tej zasadzie, że nie budujesz sobie tutaj w tych prowincjach, a czy w tych małych miasteczkach, wioskach, jak zwał, tak zwał, nie budujesz sobie jakby miasta, tylko po prostu oddajesz to wasalom. Przejmujesz na przykład daną miasto i tu masz nawet napisane, że ta osoba stanowi część ojczystej ziemi tej frakcji. Czyli ogólnie wojownicy chaosu polegają na tej zasadzie, że zdobywasz dane miasto, daną wioskę
I jeśli chodzi o wioski, no to dajesz to po prostu wasalom, a czy przychodu z wasalów jakichś za bardzo nie ma, ale zawsze jakąś tam armię rozbudowują i będą też gdzieś tam atakować twoich wrogów. Jeśli chodzi o jakie miasta musisz przejmować, to też jest tak samo w zasadach jakby zwycięstwa. Musisz posiadać na przykład kontroluj 9 z poniższych osad bezpośrednio lub przez hołd lenny i tym podobne. To są właśnie te fundament Mrocznej Fortecy. Jakimkolwiek zagrasz tak naprawdę chaosem, wojownikiem chaosu, musisz zdobywać te fortece. I brać je oczywiście dla siebie. Dlaczego? Przejdźmy do budynków. Jeśli chodzi o te fortece, one dają ci tak naprawdę jedyny dochód, który gdzieś tam otrzymujesz taki stały. I bardzo duży dochód dają, jak sobie zobaczysz, no 9000 dochodu. Trochę tych armii jest, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Więc jeśli przejdziesz sobie na tą fortecę, samo ulepszenie już fortecy daje ci maksymalnie do 1000 przychodu. Tak samo mocny garnizon. Co ważne, oni mają bardzo potężne te garnizony, bo mają tam wybrańców, wojowników chaosu, więc wtedy mają automatycznie, jak wniesiesz tą mroczną fortecę na wyższy poziom, masz mocny garnizon i on sobie spokojnie poradzi solo z jedną armią. Ewentualnie jakby to była jakaś mega potężna, jakiś Grimgor czy coś, no tutaj byłby większy problem. Jak tutaj w ogóle budować budynki? Tu jest dosyć ciekawe z budynkami. Ja akurat wybieram taką metodę, że buduję sobie jednak budynki dla kasy. A które to są budynki dla kasy? To tak naprawdę są te tutaj. Raz, dwa, trzy. I dodatkowo ten budynek. Jeśli chodzi o budynek, budujesz na początku na pewno trofea z najazdów. To jest priorytet dla ciebie. Tak samo kopiec zwłok. Tutaj nie ma jakby możliwości, że idziesz w inną ścieżkę. Po prostu buduj jeszcze dwa budynki, bo one są najważniejsze. Potem jak ulepszasz fortecę na drugi, budujesz te dwa budynki plus najlepiej albo tych wojowników chaosu, bo tu ci coś takiego daje, że liczba zapewnianych jednostek miejscowej bandy. Czy możesz jakby jedną jednostkę zrekrutować dzięki temu, że tutaj masz wybudowany budynek. Jest to takie pół na pół. Ja osobiście bym tego nie budował. Jeśli będziesz budować na przykład te budynki na wyższy poziom, no to będziesz mieć maksymalnie 3 jednostki, możesz takie zrekrutować. Tu nie ma na zasadzie, że możesz stale rekrutować takie mocne jednostki, bo byłoby to po prostu za proste. Oni po prostu mają inną mechanikę. Więc budujesz te budynki na pewno, to jest twój priorytet. Potem budujesz tą wieżę, bo ona daje 30% dochodów więcej. Tak samo daje spaczenie. No na początku tam gdzieś może te spaczenicy coś dawać, będą na kontrolę podniesie. Ewentualnie jak grasz na bardzo wysokim poziomie trudności, no to budujesz na kontrolę te budynki, jakby komnaty strategiczne. Jeśli chodzi o te budynki, które tutaj nie są wybudowane, one są moim zdaniem całkowicie zbędne. To są budynki dla armii, w którym masz koszt werbunku na przykład armii tańszy, ale jeśli chodzi o koszt wyburku, to i tak werbujesz bardzo mocne jednostki od razu, więc i tak musicie stać na utrzymanie tego, więc na to nie zwracaj uwagi. Budujesz też tą środkową część. Po pierwsze dostajesz tu dobre jednostki, bo dostajesz na przykład rycerzy chaosu, dostajesz dzikie mantykory, tak samo olbrzymy, tak samo smocze ogary, które są mega fajnymi jednostkami. I tak samo te budynki podnoszą ci łaskę ze wszystkich budynków, lokalny region 25%, tu 25%, tu masz 50%, więc tak naprawdę masz 100% jeszcze więcej dochodu. Więc taka przykładowa forteca na full rozbudowanym prawie, no będzie na fullu jest chyba 4000, 3800 jest na standardzie. No to jest dosyć dużo, bo jeśli sobie przejdziesz na przykład na armię, ja mam tutaj taką mega potężną armię, no to jest taka naprawdę mega potężna armia, której nikt nie może zatrzymać. 1 na 1, nawet 2, 3 na 1. Więc tego się po prostu nie da pokonać. Armie są złożone na przykład z piechoty z halabardami, wybrańcy Korna, tak samo jakieś wybrańcy, no po prostu trolle, potwory, tak samo jakieś działa, które możemy gdzieś tam zrekrutować, które są bardzo też potężne. Więc jeśli chodzi o rekrutację tych dział, no to zdecydowanie warto je rekrutować. 650 pocisku na ulepszeniu, to jest naprawdę dużo. O co tutaj jeszcze chodzi właśnie z rekrutacją armii? Jak tutaj rekrutować armię? Jak się w ogóle za to wziąć? Jeśli chodzi o te wzięcie się za tą armię, jest coś takiego jak, tutaj sobie pojedziemy na przykład na tą fortecę, masz coś takiego jak werbunek band. Czy jak kupimy tutaj przykładowo bohatera, kupmy sobie bohatera, ma on takie możliwości werbunkowe jak, tu jest rekrutowanie bandy, czyli banda jest na tej zasadzie, że jak hitujesz tutaj teren, obejmuje, czyli to jest teren jakby tego miasta, automatycznie możesz rekrutować te jednostki, czyli te 23 jednostek, co tutaj jest, możesz je faktycznie zrekrutować. Gdy już je zrekrutujesz, one automatycznie znikają z puli rekrutacyjnej. Zrekrutowaliśmy 5, było 23, jest 18. Zgadza się, tutaj nic nie da się oszukać. Jeśli ta armia przykładowo przepadnie, stracisz ją po prostu, to automatycznie to wróci do tej puli i będziesz mógł sobie normalnie to zrekrutować.
Możesz jeszcze zrobić coś takiego jak darowane jednostki. To są jednostki darowane, czyli to są właśnie z darek chaosów. Jeśli wybierzesz sobie dane ścieżki, odblokowujesz dane na przykład moby, nie wiem, działo, na przykład tutaj jednostki Slanesha. No i wtedy możesz sobie automatycznie zrekrutować w darach. Pamiętaj, że tutaj jest limit 6 jednostek w darach, więc nie możesz zrobić całej armii z darów, więc na to warto też zwrócić uwagę. Mamy jeszcze jakieś właśnie regimenty sławne, no to już za levelowanie naszego głównego bohatera. Dosyć dużo tych jednostek tutaj jest i nawet dosyć fajne. W większości to są, jakby nie patrzeć, potwory, jak to na chaos przystało. Zrekrutujmy sobie na przykład takich krasantów, może te potwory, może to, o. Dlaczego zrekrutowałem? Pokażę Ci na jakiej zasadzie tutaj ulepszę armię. Armię na przykład musisz sobie kupować takich grasantów, jak nie możesz nic lepszego kupić od razu i masz coś takiego jak ulepszanie bandy. Tu masz ścieżkę, którą możesz sobie ulepszać jednostki. Na przykład ten grasant wymaga 5 poziomu ulepszenia, musi mieć 5 poziom jednostki, żeby na przykład ulepszyć go na kolejną. I tutaj mamy koszt całkowity na przykład tego ulepszenia. Możesz też sobie wybrać na przykład inne ścieżki, na przykład możesz sobie od razu na przykład zrekrutować takich z jednostek Korna, możesz sobie z Nurgla, choć z Nurgla to musisz mieć akurat odblokowane technologie i tak samo z Slanesha też musi być odblokowana technologia i wtedy możesz sobie ulepszać ze ścieżki na przykład Slanesha, Nurgla, Korna czy na przykład Chaosu. Ja bardzo dużo lubię jednostek gdzieś tego Chaosu, jakoś wygodnie mi się nimi gra, mają bardzo mocne te jednostki, chociażby jakieś te kawalerii, nie kawalerie. Więc teraz przejdźmy jeśli chodzi o armię, już wiesz wszystko o bandzie. Jest jeszcze taki plus odnośnie rekrutacji. Każde miasto, nawet twojego sojusznika lub twoje, posiada właśnie ten werbunek bandy, więc o tym musisz na pewno pamiętać zdecydowanie. Więc jeśli na przykład byś chciał zrekrutować sobie armię, to jest taka dosyć ciekawostka. Przykładowo tutaj zrekrutowałeś te najlepsze jednostki, przechodzisz sobie tutaj do tego miasta, przechodzisz na ten teren i automatycznie możesz sobie zwerbować kolejne te jednostki, na przykład twojego sojusznika. Tak samo jeśli masz tutaj na przykład, nie wiem, płodnych, to też są wojownicy chaosu. Oni mają na przykład swoje te nurglowe jednostki, więc automatycznie możesz od niego z ziemi rekrutować te jednostki. To jest bardzo fajna mechanika, nie każdy to lubi, nie każdy o tym wie. Ogólnie wojownicy chaosu są tacy, że nie każdy lubi tym grać i po prostu sprawia mu to ciężko. Znaczy problem, może nie ciężko, tylko po prostu sprawia mu problem, jest mu niewygodnie, no bo też trzeba znać mniej więcej zasady grania tą frakcją. Jeśli chodzi ogólnie jeszcze o wojowników chaosu, oni mają, tak jak mówiłem, wasali. Wasale mogą po prostu, możesz koordynację działań zrobić na przykład, żeby oni przykładowo kogoś zaatakowali. To się często dosyć sprawdza, na przykład ja tutaj zaznaczyłem, żeby, nie wiem, tutaj dekandacja zaatakowała sobie tych. Tu masz coś takiego jak zaatakuj cel, broń celu, okup, no i przybliż cel, możesz wyczyścić cel, możesz sobie tam po prostu robić, co tam ci się żywnie podoba. Ja osobiście z tego rzadko korzystam, staram się gdzieś tam samemu cisnąć, a poza tym oni tak naprawdę gdzieś sami atakują to, co tam popadnie. Jeśli grasz tymi wojownikami chaosu, na przykład, czy Bellacorem, jakimkolwiek innym wojownikiem chaosu, pamiętaj o tym. I gdy zajmujesz miasta, bo nie pamiętam, czy dobrze na pewno to wytłumaczyłem, jeśli zajmujesz na przykład miasta, czy tam wioski, pamiętaj, żeby sobie wasalować to, nie przejmować takich słabych wiosek, bo ty tam nic nie będziesz mógł wybudować. Mogę ci pokazać na tej zasadzie. O, tutaj mamy na przykład miasto zdobyte od właśnie chaosu. Mamy tutaj właśnie 3 wioski. Jedynie co możemy jakieś takie bonusy wykupić w tych wioskach, to są na przykład odporność dla tych jednostek. Każdy budynek ma gdzieś inne odporności. Jedynie tutaj Uzulkak jest dosyć fajnym miastem, bo daje nam 10% dla jednostek wojowników chaosu pancerza, plus sztabki. Wtedy możemy też tym handlować, więc zawsze jakiś tam dochód z tego jest. U mnie przykładowo handel jest 2000, trybut wasalu 2000. No budynki osady dają mi, jakby nie patrzeć, najwięcej tych wszystkich pieniędzy. Więc wydaje mi się, że to tyle. Jakie armie najlepiej budować? No tutaj za dużego wyboru nie mamy, jeśli chodzi o jakieś budowanie armii. Tutaj jest taka potężna armia. Możesz sobie zobaczyć na przykład na zasadzie, jak do tego sobie dojść. To jest armia, której po prostu nikt nigdy nie pokona. Nie wiem, co by tutaj się musiało wydarzyć. Naprawdę, Bretonia, Imperium, cokolwiek biłem, no nie mieli szans, nawet Kislev, który jest bardzo potężną frakcją. Tutaj na przykład to są początkowe jednostki, które miałem na początku i one po prostu się zlevelowały, jakieś tam może 2-3 odpadły na całą grę. I możesz wtedy sobie na przykład ulepszać te jednostki. Tutaj też się pokazuje automatycznie statystyki z lewej strony, na przykład na plusie, na minusie, na zielono, na czerwono. Więc wtedy możesz też sobie zaobserwować. U mnie są jakby zeskalowane o połowę jednostki, więc tutaj jest mniej jakby rozmiar jednostek.
Nie pamiętam, gdzie to się po prostu zmieniało. Ale to na to nie musisz zwracać uwagi. U ciebie będzie razy 2, więc tutaj na przykład będzie jednostek na przykład nie 30, a 60, chyba że też masz tak ustawione. I na przykład jeśli chodzi o jednostki, czasem się zdarzy tak, że jednostka, która jest tutaj niżej, jest po prostu lepsza niż ta wyżej. Dlaczego? Bo możesz mieć wykupione jakieś umiejętności, na przykład dla właśnie wojowników chaosu, rycerzy chaosu, które na przykład otrzymają jakieś tam bonusy do niektórych rzeczy. Tak samo jeśli chodzi o jednostki, tutaj masz rycerzy z kopiami. Oni są bardzo dobrzy, jeśli chodzi o szarże, czy taka Bretonia, taka bretońska jakby prawie kawaleria bardzo mocna. A tutaj jest na przykład taka kawaleria, która jest gdzieś tam przeciwpiechotna, czyli po prostu jest taka tankowata, po prostu gdzieś tam tankuje i walczy wręcz, a ci po prostu na przykład szarżują. Więc na to warto zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o budowanie armii, no to zobacz sobie ten przykład, bo to jest taki jeden z najlepszych przykładów. A jeśli chodzi o armię, które ty faktycznie będziesz mieć na samym początku, jeśli one oczywiście tam wszystko przetrwają, to jest na przykład taka moja poboczna armia. To jest bardzo duży Meksyk. Mamy właśnie tych ambitnych czempionów, których możesz często zrekrutować właśnie w jakichś tam niektórych wioskach. Mamy na przykład trolle, mamy Centigory Tenesha, mamy na przykład Pomioty Chaosu. No tam to jest mniej więcej taka armia, która będzie gdzieś tam jakaś mocna. Jeśli chodzi o jakieś poboczne armie, to są armie, które będziesz mógł zrekrutować tak na już po prostu z rekrutacji twoich na przykład wasali, twoich wiosek. Więc to będzie prosta, jeśli chodzi o armię. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o armię, no to tutaj już nie mamy co więcej poruszać. Wydaje mi się, że ogólnie wszystko poruszyliśmy, bo poruszyliśmy duszę, poruszyliśmy to. Zrobimy teraz delikatne cięcie i omówimy trochę tych bohaterów, wojowników chaosu. Polecę Ci po prostu, czym najlepiej sobie zagrać, jeśli jesteś osobą jakąś początkującą, średnio zaawansowaną, żeby po prostu nie wskoczyć sobie na głęboką wodę i nie zrobić sobie problemu i niechęci do tej frakcji. Tym bardziej, że ta frakcja ogólnie jest bardzo fajna. Jeszcze zanim przejdziemy do sobie tych lordów głównych, przejdźmy do pobocznych lordów, bo chciałbym Wam jedną rzecz pokazać na szybko. Tutaj mamy takiego randomowego lorda. Co my możemy zrobić z tym lordem? Mamy coś takiego jak drogę do chwały. Tutaj możemy sobie ulepszyć danego lorda i tu możesz sobie podejrzeć na przykład jakie on będzie tam mieć na przykład statystyki. Na przykład tu jest siła ataku większa, tu jest większa, tu jest na przykład średnia. Tu mamy na przykład demonicznego książę, więc tu na przykład mało pancerza, ale ma na przykład jakieś prędkości, więc na to warto zwrócić też uwagę. Tutaj masz na przykład dodatkowe jakieś opcje, jeśli na przykład wygraj bitwę z dowolną demoniczną rasą, wygraj 5 bitew i oni otrzymują automatycznie takie bonusy, jeśli chodzi o tych swoich jakichś pobocznych lordów. I tak samo wybierają wtedy ścieżkę, na przykład wybierzemy Slanesha i automatycznie on jest lordem Slanesha. Jak sobie ulepszy tę armię, znaczy ulepszy sobie, zrobi te bitwy, osiągnie ten poziom, zabij na przykład wrogów. Tutaj się też wtedy zmieniają na przykład te bonusy i zmienia się tak naprawdę wykonanie tych bonusów, czy jakby wykonanie tej misji na przykład już jest inne, bo tu masz przegraj bitwę albo ale przetrwaj, czyli musimy po prostu stoczyć bitwę, przetrwać, dostaje magiczną ochronę, tu mamy pokonać 2000 wrogów, więc to też jest bardzo fajny motyw, wydaje mi się, że to dosyć ciekawe jest. Tutaj mamy gdzieś na 31 ulepszenie podkorna. On już na przykład tutaj drogę chwały ma w miarę odblokowaną. Fajne te bonusy, na przykład droga do, jeśli chodzi o korna, w większości tutaj mamy bonusy do łupów, czyli tak jak po prostu się gra kornem, on tam bardzo dużo plądruje, więc na tym się opiera. Jeśli chodzi o Slanesha, no to on na przykład ma większy damage na właśnie na zasadzie, że dostaje większy damage. Tutaj mamy na przykład sobie zrobimy Tenesha, a Tenesz na przykład przykładowo jakie ma bonusy, to ma magiczną właśnie barierę, tak samo właśnie dusze pozyskane z bitew i przychody z bitwy, plus czarę właśnie Gehenny, więc każdy z tych lordów ma coś innego. Jeszcze sprawdzimy sobie Nurgla, żeby mieć wszystkie te bohatery opowiedziane. Nie usuń. A dobra, ten nie ma 5. poziomu, bo właśnie warunkiem jest też to, że on musi mieć 5. poziom. Tu już nie możemy zmienić. Czy my tu jeszcze kogoś mamy? W sumie mamy tego bohatera, co go kupiliśmy na 14. poziomie, bo ja nie wiem, gdzie on tutaj się wyparował. No, przykładowo ten bohater. Przejdźmy sobie i zróbmy sobie... Aha, tutaj nie możemy jakby tego sobie zrobić nurkla jednak. Dobra. No to wydaje mi się, że tyle. Przejdźmy teraz do głównych lordów. Jeśli chodzi o głównych lordów, mamy do wyboru tak naprawdę 8. Dosyć sporo, chyba jedno z takich największych, gdzie mamy do wyboru. Tutaj Archon Szef Wybraniec to był ten, co przed chwilą pokazywałem. On ma bardzo fajne na przykład efekty lorda, bo jednostki zyskują 3% siły broni i pocisków za każdą osiągniętą rangę, więc to jest bardzo dużo, te jednostki są mega potężne. Jeśli chodzi o armię, też ma bardzo dużo.
Jeśli chodzi o efekty frakcji, no tutaj mamy dusze, stosunki z wojownikami chaosu, tempo badań, limit aktywnych darów i on zaczyna tutaj, gdzie zobaczyliście sobie wcześniej. Kogo on ma tutaj za wroga? Tutaj możemy, jeśli pójdziemy w dół, mamy Nurgla, mamy właśnie tego Kolka, Kolek, Pożera Słońc, potem mamy Krasnoludy Chaosu, mamy potem jeszcze Chaos. Więc tutaj ma naszych takich większych wrogów, no to mamy tutaj Kislev i z Kislevem tutaj już trochę ciężej jest. Bo tutaj mamy chyba Borysa, więc dosyć mocny jest ten Borys, bo ma tam dwa oddziały mocnych niedźwiedzi. Więc tutaj najlepiej go jakoś zasadką złapać albo ciut mocniejszą armią. Też będę Cię odsyłał do mojego live'a z właśnie Archona, bo sobie specjalnie nawet zrobiłem. I będziesz mógł zobaczyć, jak to wyglądało na poziomie legendarnym. A jeśli grasz na troszkę niższym poziomie, więc będzie Ci też znacznie tam łatwiej, jeśli chodzi o samą tą grę. Więc to jest bardzo fajny lord, bardzo go polecam na początek chyba najbardziej. Jeszcze dosyć dobrym lordem na przykład jest Kolek. On też ma na przykład dosyć mocną tą armię na początku, choć ma tutaj dwa oddziały grasantów i ogarów chaosu, ale może też zrekrutować sobie działo na samym początku, więc to dużo daje. Jeśli chodzi o efekty lorda, koszt dłuższy, utrzymanie dla jednostek smoczych ogarów, no bo on jest takim smoczym ogarem, więc automatycznie te jednostki są dla niego najważniejsze, więc u niego armię robimy najbardziej z tego. Ewentualnie jakieś na przykład działa, żeby też gdzieś tam obijać tych wrogów i po prostu łatwo podbijać. Właśnie wzmocnienie przez kult kolek zyskuje 5% do siły masy i pancerza każde obecne zwalutowane frakcje. To jest bardzo dobre, bo wtedy ten bohater jest mega potężny. On jest tak naprawdę takim tankiem i takim damage'em po prostu dosyć mocnym. Jeśli chodzi o efekty frakcji, no to tutaj mam jeszcze budynki osady mrocznej zapewniają dodatkowe jednostki smoczych ogarów do werbunku. Więc ma jak najwięcej smoczych tych, znaczy jak najwięcej tych fundamentów fortet zdobywamy, tych mrocznych i mamy wtedy dużo tych smoczych ogarów. On zaczyna tutaj obok, jak mówiłem, koło Archona. To są dosyć dwóch takich ciekawych dosyć lordów. Tym bardziej, że chroni ich w większości chaos dookoła i jedynie tutaj walczy na przykład z orkami, z Grimgorem. No, Grimgor dosyć ciężki do pokonania, ale da się to zrobić. Jeśli chodzi o książę Sigvalda Wspaniałego, to jest horda dekantacji. Dobrze to wymówię? Dekandencji. No dobra. Pewnie ktoś się będzie czepiał, ale na trudno. On jest tak naprawdę z takiego położenia Slanesha. Ma bardzo mocną armię na początku, bo masz 4 oddziały wojowników chaosu. Dodatkowo pomoc jest Slanesha i jednostki Slanesha. On jedyny co ma problem, to taki, że ma wrogów tutaj mroczne elfy. Mroczne elfy to nie są za łatwi wrogowie, tym bardziej, że te jednostki oni mają dosyć mocne, mają dużo strzelców. A jak mówiłem już wcześniej, chaos ma bardzo mało jednostek strzelających prawie w ogóle. Tak samo jeśli chodzi o artylerię, to mają tylko piekielne działa dzięki Królestwu Chaosu, które dodali. Znaczy Krasnoluda Chaosu. Więc tutaj może być naprawdę duży problem, jeśli chodzi o pokonanie tych elfów. Jedynym plusem jest taki, że możemy sobie zawsze zejść w dół i na przykład zniszczyć tutaj Norską albo zwasalować, więc to dużo nam daje. Jeśli chodzi o efekty Lorda, no tutaj mamy wszystko pod Slanesha, spaczenie Slanesha, słodki żal czy czar, taka sama prędkość dla jednostek grasantów Slanesha, czyli on po prostu idzie w armię Slanesha. Potrafi uwodzić jednostki, to jest dosyć fajne. Jeśli nie wiesz o co w tym chodzi, to jest na tej zasadzie, że możesz sobie przekupić jakby jakieś dane jednostki na swoją stronę podczas walki. One będą dla ciebie walczyć, więc zawsze będą jakieś dodatkowe straty robić wrogowi, więc wtedy najlepiej wykupić sobie jakichś mocnych strzelców, jakieś działa i po prostu obijać. Więc to jest fajny dosyć lord. Sam lord jest bardzo mocny, więc to też jest taka mocna trójka. Jeśli chodzi o Azaela, Legiony Ekstazy, no armię ma on no mega. Tylko dlaczego on ma mega armię? No dlatego ma mega armię, że on tutaj zaczyna blisko Kislewu z Kawenów norskiej. I jeśli chodzi o Kislev, oni mają bardzo potężne te jednostki, są bardzo twarde te jednostki, jest ich dużo, więc on tam ma bardzo ciężko. Jak ja grałem akurat w tym scenariuszu na legendarnym poziomie, no to on po prostu Kislev go podbił bez problemu i to nawet dosyć szybko. I dlatego efekty Lorda mamy coś takiego. Koszty wwodzenia jednostek dla Bretonii, Imperium, Kislevu, Kataju. No Kataj to raczej go nigdy nie spotka. No, chyba że to akurat Menim gramy, to może byśmy doszli do Kataju. Stosunki dyplomatyczne z Imperium z Katajem w efekty Francji to jest dosyć ciekawe. No bo niby mają plus 80, a jednak się zniszczyli na samym początku. Więc to naprawdę jest ciekawe. On też jest właśnie pod Slanesha. Bo to jest taka zasada, że są po prostu niektórzy pod Slanesha, niektórzy pod Tenesha, niektórzy Nurgle, niektórzy Korna, ale ten jest akurat ze Slanesha, więc tu mamy na przykład wszystko do wasale, zyskują odporność na psychologię i strzeżenie spaczenia Slanesha.
Więc to jest fajne, bo dostajemy wtedy bonusy i ktoś ma jakieś właśnie straty z tego wszystkiego. Bardzo też ciekawy bohater, ale ja na przykład polecam raczej tego Archona i Kolka. Potem wyjaśnię na samym końcu dlaczego. Jeśli chodzi o Festusa Pan Pijawek, no jak widzicie jest bardzo piękny. No to jest po prostu Nurgl. Jeśli chodzi o armię, ma bardzo fajną, ale nie bez powodu. Ma 3 jednostki, które są bardzo wytrzymałe, z dużą ilością pancerza. Ma 2 trolle, jednego większego, jedne mniejsze. Ale on ma dosyć duży problem, bo on tutaj walczy tak naprawdę od samego początku z Imperium, bo cała ta prawie tutaj część to jest Imperium, więc tu jest ciężko. Dodatkowo ta strona jest Kislev, więc jeśli się z Kislevem też na początku nie dogada, no to mamy znaczny problem. Jeśli chodzi o efekty i frakcji, czy tam Lorda, no szczerze powiedziawszy nie jest on jakiś wybitny. Rzadko widziałem, żeby ktoś nim grał, po prostu jest, wydaje mi się, dosyć ciężki, ma ten start. Na wyższym poziomie trudności, jak na przykład legendarny, czy bardzo wysoki, no mógłby być naprawdę problem. Więc na przykład go, jeśli jesteś osobą początkującą, odrzuć automatycznie, bo po prostu nie ma to sensu. Przejdźmy do krwawej walki. Walkia. Ona zaczyna z lewej strony mapy, tak dosyć w kącie. Tutaj ma sobie swojego wasala. Z kim ona walczy? No tutaj mówiliśmy o Sigvaldzie, że walczy z mrocznymi elfami. Tak samo ona walczy z mrocznymi elfami. To jest Malekith na dole. Jeden z takich najpotężniejszych mrocznych elfów, który w większości sobie zawsze poradzi w kampanii. Więc go musimy bardzo szybko zniszczyć. Jeśli chodzi o armię, ona ma dosyć ciekawą armię, bo ma jednostki Korna. Sam Korn, jak nawet znacie czy nie znacie, to jest bardzo potężny bohater. I ona jest bardzo na podobnej zasadzie. To jest po prostu demonica, która z czasem lata, więc to też jest fajne, bo może sobie na przykład objechać dookoła i zaatakować na przykład strzelców, po prostu wlecieć w sam środek, tak samo może na przykład artylerię zablokować. No oni mają dosyć ciekawe funkcje. Jeśli chodzi o na przykład efekty frakty, efekty Lorda, to mamy po prostu bierną umiejętność Korna, spojrzenie Korna. Podstawowa siła broni, dyscyplina, pancerz przebijający, zasięg ruchu gdy wróg wycofa się z bitwy. To jest fajne, bo często jest tak, że wrogowie gdzieś dużo uciekają i po prostu moglibyśmy ich nie dogonić. Ona ma coś takiego, że ich zawsze dogoni, no bo 35% ruchu to jest bardzo dużo, więc na spokojnie ich dogoni. Jeśli chodzi o efekty frakcji, no wasale zyskują szał i spaczenie. Dusze pozyskiwane jest więcej, jeśli za poświęcenie jeńców. Zasięg po wygranej bitwie, to jest piękne. 15% to czasem daje dużo, bo możemy na przykład plądrować 2 wioski. Oni działają, pamiętaj, że na tej samej zasadzie, no tu nawet jest napisane, że do Nagarantu, no więc wszystko o elfach. Jeśli chodzi o Wilika Przeklętego, on ma, no osobiście bardzo go nie polecam, z bardzo prostego względu. On jest na zasadzie, że z prawej strony mapy, tu jest pełny Kataj. Kataj jest mocną frakcją, mocniejszą wydaje mi się, że zdecydowanie niż Mroczne Elfy. No to nawet są jedne Mroczne Elfy, ale już mniejsza o to. Bardzo ciężko ma się tu przebić. On musi pokonać jakby 3 takie główne bramy i dostać się po prostu do Kataju i zniszczyć Kataj, więc tutaj ma ciężko. Jeśli chodzi o jednostki, no ma 3 jakieś ma w miarę takie dobre jednostki. Dodatkowo jeszcze rycerzy zagłady, Tenesza i pomioty, ale wydaje mi się, że w ogóle bym go nie polecał. Bardzo ciężko się po prostu nim gra. Jeśli chodzi o jakieś efekty, no to jest taki teneszowy, więc to jest tak naprawdę czarodziej. Kradzież bez doświadczenia, wierna spaczony brat do odporności, mistrzostwa magiczne, koszty użycia trybu teleportacji, czyli po prostu jak grasz teneszem, to trzymasz opcję teleportacji, posiada dostęp do splatania ścieżek, wojska uzyskują korzyści na wysoki poziom magii wiatrów. No to jest po prostu ciężka i bardzo skomplikowana frakcja, więc no jeśli jesteś początkującym, daruj sobie naprawdę. Więc jeśli chodzi o darowanie, no to na pewno Wilik Przeklęty i Festus Pijawka to są takie osoby, znaczy takie lordowie, których automatycznie bym odrzucił. Jeśli chodzi o Belakora, to jest bardzo ciekawa postać. Belakor to jest taka mieszanka wszystkiego. Jak widzisz w jednostkach, tutaj mamy Korna, mamy Slanesha, mamy zwykły chaos, mamy Nurgla, no jest po prostu cała parafia. Więc tutaj jeśli chodzi o efekty Lorda, mamy umiejętności całunu, odporność na obrażenia 60%, spoko. No jest on po prostu dosyć ciężki, całkowity autorytet chaosu, to jest dosyć dobre. Utrzymanie jednostek dla demonów, no czy on bardzo w demony sobie idzie. Zaczyna rozgrzewkę z miejscami na dary wszystkich bogów, no to jest duży plus na przykład, tylko potrzebuje też sporo tych dusz, no bo pamiętaj, że te dusze co turę schodzą.
On zaczyna, ma swoją taką wysepkę, bardzo blisko jest Bretonii, w większości zasada jest taka, że on walczy po prostu z Bretonią i z elfami, czyli tutaj. No jest to bardzo trudny lord. Bardzo dużo osób nie lubi nim grać, no bo po prostu jest trudny. Bo jak początek gdzieś zmaścisz, no to automatycznie masz pograne. Wydaje mi się, że to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o frakcję Wojownicy Chaosu, bo wypowiedziałem bardzo dużo różnych rzeczy, więc jeśli na przykład coś było dla Ciebie niezrozumiałe, zobacz sobie to na spokojnie albo w spowolnieniu. Pamiętaj o tym rekrutowaniu bandu, żeby nie rekrutować dużej armii jakby takich grasantów, takich najsłabszych jednostek. Tylko jeśli sobie pooglądasz po innych wioskach, że możesz zrekrutować lepsze jednostki, to weź trochę zrekrutuj tu, trochę zrekrutuj tam i automatycznie armia będzie dosyć dobra. I odsyłam też do swojego live'a, jak wcześniej wspominałem, żebyś sobie mógł zobaczyła, jak to wygląda w praktyce. Dzięki za oglądanie mojego poradnika i zapraszam też do kolejnych poradników i dzięki jeszcze raz. Cześć!